Siemano moi drodzy, dzisiaj nagrywam telefonem, bo zapomniałem GoPro, ale nieważne. Jestem przed Folkeshuset w Tromsø i dzisiaj nastąpił ten dzień, kiedy właśnie przyjechałem z tym kawałkiem brązu, najprawdopodobniej kawałkiem bransolety z epoki brązu, znalezionej na Sameroy, oraz ostatnio na wypadzie znalazłem ten wisiorek i też jest datowany na 1067 rok i powinien zostać zgłoszony, więc dziś jestem umówiony na to spotkanie i po prostu będzie zgłaszane. Dziś jest ogólnie mój dzień wolny, więc jestem dużo za wcześniej, bo jest godzina 9, a ja już jestem na miejscu. Umówiony byłem na godzinę 11, ale już dzwoniłem do tej pani archeolog, żeby zapytać się, czy da radę wcisnąć mnie gdzieś na to spotkanie wcześniej, bo muszę tylko wypisać papiery i oddać to i zapytać się o kilka spraw. Nie wiem, czy da radę coś nagrać, jak będę tam w środku, bo wiecie dobrze, że jestem na tyle wstydliwy, że głupio mi będzie się zapytać, a mam parę spraw do zapytania się i resztę odcinka dogram jak już wyjdę. A druga sprawa to chciałem od razu jechać, chwileczkę pokopać na Helle i będzie nagrywka po prostu na telefonie. A tutaj właśnie przyjechałem. Dzisiaj rozstanie. No to tak, już kartka wydrukowana, teraz oczekiwanie. Zobaczcie, już jest 7 stopni, śnieg w górach. Dobra, jestem już na heli, ale jestem winien wam podsumowanie tego, co się wydarzyło tam, gdzie byłem rozmawiać z tą pani archeolog. Przedmioty te była bardzo ucieszona, bardzo zadowolona. Ogólnie rozmowa wygląda dość chaotycznie, ale to też z tego powodu, że była to moja pierwsza rozmowa z tą osobą i w sumie nie wiedziałem za bardzo, system tam nie chciał współpracować. Chodzi mi tutaj o internet i tak dalej, no ale w końcu wypisałem te formy, przedmioty zostały zdane. Wyjaśniła mi, że jeśli znajdę więcej niż jeden przedmiot i będą tam wychodzić jakieś historyczne przedmioty, to żebym wstrzymał się z kopaniem i żebym ich zawiadomił, wtedy będzie to sprawdzane przez nich, a tak to powiedziała, że pracują nad takim bardziej wyraźniejszym prawem dla detektorystów w Norwegii na ten moment i że życzy mi powodzenia i ma nadzieję, że będzie częściej mnie widywać z jakimiś różnymi historycznymi fantami, więc spoko. A prawo bardzo podobne do tego, co jest w Polsce, więc naprawdę na plus, że to jest taki na tyle liberalny kraj. A ja już jestem na heli, więc zaczynam kopanie i do zobaczenia przy pierwszym sygnale. Teraz nie mogłem namierzyć tego przedmiotu, ale takie coś. Cieniutkie. Miedziucha. Teraz ciężarek ołowiany wyszedł w takiej miejscówce. Tutaj trochę pokrążę i pewnie będę się zbierał, bo zajmie mi to z godzinę, dwie. Teraz taki outdoorowy widelec Origin Outdoors. No, może się kiedyś przyda. Ja mam problemy ze sztućcami i bardzo często albo je gubię, albo nie umiem ich po prostu znaleźć. Myślałem, że trochę dłużej zajmie mi przeszukanie tutaj tego kawałka, ale
Nie ma tu jakichś takich oczywistych sygnałów. Póki co nie mam ani jednej monetki, a już krążę tutaj z 15 minut. Ale myślę, że tutaj bliżej jak podejdę, właśnie tutaj jest ognisko, ten kawałek będzie obfitował w więcej sygnałów. Dobra, pierwsza monetka. Co my to mamy? 10 koron? Chyba tak, 10 koron, bo ma takie specyficzne ząbki. No, super. Tak, 10 koron. Super. Jeszcze coś jest w tym samym dołku. Taki mocny sygnał. Śledź aluminiowy. Dobra, teraz to coś wygląda jak koralik. Nie jest ciężkie, więc wątpię, żeby to było ołowiane, ale bardzo prawdopodobne, że jakiś aluminium lub coś w ten deseń. Po oczyszczeniu zobaczymy, co to jest. Dobra, teraz takie coś miedziane przy ognisku. Teraz wam pokażę, jak to wszystko z góry wygląda. Patrzcie, takie ognicho ktoś sobie tutaj szykował. No i tu jest cała tu jest straszny śmietnik. Tu jest przeogromny śmietnik, naprawdę. Nawet sobie nie wyobrażacie. Tutaj sygnał pewnie z puszki. Zawleczka na jak. Proszę bardzo. No, od groma tego tutaj jest. Siedzieli, chillowali przy pięknym fiordzie i spożywali alkohol. Teraz takie coś. Jakiś zawór. Zakrętka. Dobra. Jak dużo wędkarzy, to podejrzewam, że też będą właśnie takie ciężarki ołowiane rybki. No ale jak mają zamieniać ołów w złoto, ołów swoje waży. No teraz taki kawał przepony. A patrzcie już, jak zaśnieżyło góry. Koniec września, a na Arktyce już zima. Lubię takie budynki z tą trawą na dachu, fajnie to wygląda. Coś mało tutaj na samym dole, na linii brzegowej. Od groma śmieci, ale tak naprawdę jakichś konkretnych sygnałów bardzo mało. Muszę wejść wyżej, tam gdzie jednak ludzie sobie kempingowali. Takie coś. No tutaj patrzcie, jaka posiadówa jaskinia na imprezy czy cokolwiek takiego. Nie schodziłem tutaj na dół ostatnio, bo było dość sporo wędkarzy. Patrzcie. Jest jaskinia z dachem. A ja dalej sprawdzam sobie tutaj, czy coś jeszcze tutaj może mnie ciekawego zaskoczyć. Sygnał 57.
Co to mamy? A wiecie co to jest? To jest taka ameliniowa puszka po gazie albo coś w ten deseń. Tak? Mam rację? Czy nie mam racji? Nie, może nie mam racji. No to teraz jeszcze jedno podejście. Teraz obstawiam, że to może być nakrętka od jakiegoś starego po prostu termosu. Już prędzej, tak? Takie coś. Nic no, chowamy i patrzymy dalej. Dobra, teraz obok łuseczka, ale nie za bardzo czytelna, więc chowam i lecę dalej. Jeszcze jedna, 40 rok. Nie mam pojęcia co to może być. Teraz zawias do drzwi. Już nie działające. Drzwi pewnie zostały spalone. Dobra, tu już widzę monetkę. Mamy. Co my to mamy? Mamy, proszę ja was, 50 ore. Tu teraz jakaś pani z psem sobie przyszła, taka trochę zdziwiona, co ja tu robię, jak pada deszcz i jest brzydka pogoda. No właśnie, jak jest brzydka pogoda i ludzie nie chcą wychodzić z domu, no wtedy bardzo często staram się stać. Będę musiał chyba ten odcinek poskładać na laptopie, bo będę musiał usunąć te piszczenie pinpointera, bo uszy wam siądą. Patrzcie jak się tam pręży jakieś ptaszysko. Nie wiem co to nawet jest. Dobra, tu już widzę rancik monetki i to dość sporej. Oby to było 20 koron. O, nie powiem co to jest. Musi obeschnąć i wtedy będziemy widzieli. Ale 20 koron to na pewno nie jest. Coś starszego. Powoli będę znikał do samochodu, ale idę tutaj jeszcze na górę. Ostatnio widziałem tutaj namiot, dlatego się tam nie wspiąłem, ale tym razem nie ma tu nikogo, więc nikomu nie będę przeszkadzał. Gdzie to ten namiot był? Tutaj chyba jeszcze wyżej. Nie. No gdzie on kurde był? Tak mi się wydawało, że to tutaj. A jednak. Dobra, no w takim bądź razie
Rzućmy jeszcze na to okiem. Tam jest takie duże miejsce, palenisko. Tutaj kiedyś wydawałem wesele. No nie wiem. Może coś mi się pokrzaniło z tym namiotem. Ale no wątpię, kurde, no był. Był tutaj. Tutaj gdzieś na pewno, bo tu jeszcze jest widzicie, po ognisku. Tylko że co, no jakiś harpagan go rozłożył co, na skałach? Tu jest jakiś sygnał dość wysoki, ale podejrzewam, że to śmieć. Śmieć aluminiowy w postaci takiego kółeczka tarpowego. Havila Kristrutten. Po raz kolejny monetka i po raz kolejny wycieruszek. Taki wycieruszek, że nic na nim nie widać. Widać jedynie, że jest miedziany. Może w domu będzie jakieś oczyszczenie tych monetek. Zobaczymy. Ale już powoli naginam do auta. No, tutaj bardzo ciężko się w tym kopie. Jest monetka, bo to jest taka przerośnięta trawa. Co to kurde było? Nie wiem czemu, ale te monety tutaj są tak mocno zjedzone, że totalnie nie widać co to jest. Pewnie inna gleba, bo co by to mogło być innego, prawda? No i co, no chyba tyle. No dzisiejszy dzień nie był najlepszy co do ilości zebranych fantów. Chyba jedno takie, co bardziej konkretniejsze pamiętam, to dzisiaj wpadła
monetka 10 koron. Dobra, moi drodzy, wygoniło mnie jeszcze szybciej niż się zapowiadało. Wygoniło mnie to, że zadzwonili do mnie z przedszkola i moja malutka córeczka ma temperaturę i wsiadłem w samochód i jadę właśnie już po nią. I zakończyłem na dzisiaj kopanie. Podsumowania też nie będę robił, bo widzieliście to, co wyszło fajnego w sumie. To chyba tylko 10 koron. Trzymajcie się, na razie, pozdro.